Dzień dobry wszystkim. Robimy teraz sesję badawczą na ostatnie 20 lat ostatniej ery niższej w 180-letniej epoce. Połóż się wygodnie. Policzę teraz od 1 do 3. Kiedy będę liczyć, pójdziesz do czasu, kiedy zakończył się już ten okres 20-letni. Pójdziesz 20 lat do przodu. 1, 2, 3. Jestem. I zobacz, jak wygląda Ziemia, jak żyją ludzie, co dzieje się 20 lat później, od czasu teraz. Co widzisz? I rozdwojenie. Rozdwojenie chodzi mi o to, że ludzie, którzy wchodzili na górę, czyli jakby podnosili swoją świadomość, żyją spokojnie, są zadowoleni, spokój przede wszystkim, duży spokój. Nie ma takiego zamieszania jak teraz. Spokój, ale tak jakby budowali wszystko od nowa. Co dokładnie? Swoją przestrzeń. Chodzi mi o domy, o uprawy. Wszystko od nowa budują. Dlaczego? Tworzą. Bo nastąpiło takie podzielenie. Podzielenie jakby ci, którzy mieli wyższą po prostu świadomość, wchodzili na tą górę, o której też kiedyś mówiłam, i oni się znaleźli na innym poziomie. Tak jakby rozwarstwiło się to wszystko, co tutaj jest, podzieliło się. A zobacz, jak wyglądają relacje, rodziny, jak funkcjonują rodziny po tych 20 latach transformacji w ogniu. Pomagają sobie nawzajem, ale tworzą się takie, jakby to powiedzieć, tak jak porównam to do teraz, jak teraz na przykład jest, że dzieci gdzieś wychodzą z domu, wyjeżdżają, tak, i tworzą jakby swoje to bardziej będzie to wszystko zjednoczone. Ta rodzina będzie większa w jednym miejscu. Jesteś już w tym czasie, więc widzisz to w czasie rzeczywistym. Jesteś już 20 lat do przodu, kiedy już ten okres transformacji w ogniu się dokonał. Jesteś już w czasie, gdzie możesz oglądać życie na Ziemi za 20 lat. Jak funkcjonują rodziny? Zobacz jakąś rodzinę. Czy są rodziny? Są. Funkcjonują w grupie. Są razem zjednoczeni bardziej. Co masz na myśli? Funkcjonują w grupie, są bardziej zjednoczeni? Mieszkają razem, dbają o jakąś swoją przestrzeń, tworzą na nowo wszystko i swój dom, tak jak gdyby budują te swoje uprawy. A co z domami, które istnieją, istniały? Nie widzę ich w tych przestrzeni. To jest przestrzeń materialna? To jest to, co mówiłam, tak jak gdyby rozwarstwienie następuje i te osoby, które wchodziły na górę, są w innej przestrzeni, tworzą inną rzeczywistość. A niektórzy zostają, tak jakby
podziemiach, tak to nazwijmy. A gdzie tworzą tą nową rzeczywistość? W świecie subtelnym czy materialnym? Ja bym powiedziała, że materialnym, ale to wygląda tak samo. To tam jeszcze inne tam porównanie. Mam taki obraz Ziemi, okręgu i w tym okręgu są takie kule światła osobne, które łączą takie, tak jakby takie mosty, takie połączenia, tak jak neurony i te połączenia takie neurologiczne. Mhm. To jest to nowe, które tworzą te osoby, o których cały czas mówię, na które jakby teraz patrzę. To tak to wygląda z oddalenia, z perspektywy. Że są takie miejsca po prostu z tymi osobami, te rodziny, o których mówiłam, i to jest podświetlone i tworzy taką nową jakby zupełnie siatkę. A ta druga warstwa, o której mówiłam, jakby co inne osoby są na innym poziomie, ona jest bardziej zniszczona, zrównana jakby do zera. Ale to nie jest tak, że wszyscy jakby wyginą, tylko jest tak, że można się przenieść gdzieś wyżej, bądź też zostać gdzie się jest, ale jakby w innych warunkach. Osoby, które znoszą się wyżej, mają inne warunki, takie jakby te bytowe, mówiłam, mają możliwość tworzenia, zaczynania czegoś od nowa w harmonii, w równowadze, w pięknej przestrzeni. A tamte osoby tak jakby są bardziej podporządkowane temu, co się dzieje w ich przestrzeni. To tak jakby, do czego to porównać? Jestem sobie na polanie i widzę tylko te moje jakby połączenia i moją przestrzeń. A w tym samym miejscu obok jest jakaś inna rodzina, tylko ja jej nie widzę. I ona widzi zupełnie ciemno, tak jak ja widziałabym białą przestrzeń, a oni widzą tylko ciemną przestrzeń. Tak jakby się oddzieliło dobro od zła. To jest coś takiego, oddzielenie jak miało nastąpić. Bo cały czas mi się pokazuje białe, ciemne w tych dwóch kolorach. A procentowo jak to wygląda? Tych białych i ciemnych jest, których jest więcej, czy porówno? Nie jest porówno, ale mimo, że jest mniej procentowo tych białych, dużo mniej procentowo, to oni są jakby górą, bo są wyżej jak gdyby, wyżej. Do czego to jeszcze porównać? Jak miałabym to jeszcze inaczej zobrazować, to powiedzmy tęcza, jest tęcza, czarno-biała tęcza. Czarne jest poniżej, jest węższe i jakby mniejszy fragment zajmuje, a to światło, mimo że procentowo jest mniejsze, jest jakby na odwrót i zajmuje większy pasek, on jest szerszy i nawet mówię tak, ten pasek jest u góry, ale on się tak rozszerza, bardziej się rozszerza. A to czarne, co już jakby jest, ono nie ma możliwości rozszerzenia się, tylko jest stałe. A jak funkcjonuje system zarządzania? Jeśli chodzi o tą przestrzeń jaśniejszą, to tutaj nie ma jakiegoś systemu. System nie istnieje. Są tylko ludzie, którzy żyją. A w jaki sposób żyją? Troszcząc się o siebie, to co mówiłam, kreując, czyli tworzą tą nową przestrzeń, domy, żywność, tak jakby taki powrót, odwrócony powrót, odwrót i jakiś powrót do takiej jakby pierwotnej swojej natury, swojej formy, coś takiego, dużo spokoju, radości, śmiechu. I ten spokój jest taki jak błogostan praktycznie. A czym się zajmują? Co jest Życiem, ważne? sobą, tworzenie, tylko tworzenie jest ważne. Tworzenie swojej jakby przestrzeni, to jest najważniejsze. A w jaki sposób tworzą swoją przestrzeń? I jak ta przestrzeń Już mówię, wygląda?
z tego, co mają. To nie jest tak, że się pojedzie i nagle się, no nie wiem, kupi jakiś dom bądź jakiś materiał. Nie, z tego, co jest. A co Z tego, co jest? sami stworzą, tak jak gdyby. Nie wiem, jak to opisywać, bo domy wyglądają no inaczej, no dziwnie. Są jasne przede wszystkim, dużo mniejsze. Mają inną formę, nie są kanciaste, są bardziej opływowe. A z czego są te domy zbudowane? Biały materiał, biały proszek mi się pokazuje. Coś białego. To są jakieś kopuły? I przypominają też grzyby, formę grzyba bardziej. Te domy. Takie z kapeluszem? Tak. A jaki jest klimat? Ciepło, jasno. Jest ciągle jasno. Nie ma nocy? Nie odbiera mi tutaj w ogóle. A pory roku? Też nie. Jest wszystko stałe. W równowadze. Zrównoważone. A jak wygląda szkolnictwo? Szkoły. Nie ma czegoś takiego. Nie ma. W tej przestrzeni nie ma. A jak uczą się? Od członków rodziny jest wiedza zdobywana. I ta informacja na różne etapy spływają do nich. Nie ma potrzeby, żeby ktoś przekazywał ci informacje, bo ty jesteś w stanie mieć wszystkie informacje na każdy temat. Jak wygląda odżywianie? Roślinne. A co konkretnie z tych roślin jest? Strączkowe rośliny przede wszystkim. A owoce? Też, ale głównie jakby ten strączek. Czy korzystają z technologii, takiej jak teraz jest? Nie, oni sami są technologią. To znaczy, w jaki sposób są technologią? Chipy mają? Komunikacja, nie, komunikacja, tworzenie. Telepatia? Tak, ale cały czas mówię o tym poziomie, o tych osobach, które Tak. wyszły, nie? Mhm. Przeszły przez te mosty. Czyli wzniosły swoją świadomość i połączyły się, zintegrowały swoje wszystkie jestestwa. Tak, O o tych mówię. I życie jest piękne wtedy. Żadnych chorób, żadnych zmartwień, żadnych stresów. Uśmiechu dużo i radości. A możesz zobaczyć procentowo, jak tych takich zintegrowanych i wysokoświadomych 18. tylko 18%. Czyli ten okres transformacji no nie przeszło 100%, czy nawet tam 90%. Ale co ciekawe, ja mogę też opisać tą drugą stronę, tą ciemną, co tam się dzieje. Tam nie jest tak pięknie, nawet sam odbiór tego, ciemno i jasno, ciemno, jest nieprzyjemnie tam. Czyli nadal będzie istniał podział. Tam też ktoś przetrwa. To jest tak, że tam wszyscy, tam też ktoś przetrwa, ale nie będzie tej wolności, tam będzie z kolei wszystko takie zrobotyzowane i
niższe, cięższe. Ale teraz mi się też pięknie pokazuje inaczej, jakbym z innej perspektywy na to patrzyła. Mamy przestrzeń, która jest ciemna. Z tej przestrzeni wyłaniają się jakby takie mosty do innej jakby przestrzeni, miasto nad miastem. A nad tym miastem tworzą się wtedy te inne przestrzenie, o których cały czas opowiadam. Z takimi jak gdyby grzybami. Zupełnie inna forma. Zupełnie. To jest ta, o której cały czas opowiadałam. Te ogniska tak się z innej strony, co mówiłam, takie jakby pokazują się takie kule, nie? Gdzie tam jest jakby rozwój tej rodziny i tej harmonii, tego tworzenia. I takie właśnie, takie o. A z drugiej strony, jak patrzę o to, że jest ciemno, są mosty i potem na tych mostach jest ta inna przestrzeń, gdzie właśnie się tworzą takie te grzyby, czyli te domy jak gdyby i te rodziny, które tworzą, zasiedlając tę przestrzeń. Tak jakby coś nad czymś, jakby coś urosło nad czymś. Czyli te Ale mosty prowadzą do tej jasnej przestrzeni? tak. I to jest, jak mówię, że ta jasna przestrzeń się rozszerza cały czas. To nie jest, że ona na razie procentowo jest mała, ale tamta ciemniejsza jest jakby więcej po 20 latach. Ale jak pójdę, nie wiem, za 40, 50, 60 lat do przodu i jeszcze dalej, to się rozszerza. To się cały czas rozszerza i powoduje obkurczanie się tej ciemnej sfery, powiedzmy, tej ciemnej przestrzeni. Ona się obkurcza, tak? Że jeszcze więcej do przodu ona zaniknie. I znowu coś innego powstanie. Tak, żeby się jakby zjednoczyło wszystko, żeby nie było tego zła, powiedzmy, tylko ono jakby zostanie obkurczone i przetransformowane i wciągnięte do tej jasnej przestrzeni. Ale z czasem to wymaga bardzo dużo jakby długo. Czyli nowa era, epoka zacznie się w 2044 roku. 180-letnia epoka, czyli dalej będzie ten proces jakby jeszcze przeniesie się. Przeniesie się. A sekretem jest to, żeby być w sobie, zachowywać spokój, bez jakichkolwiek obciążeń. Być tutaj, jakby w środku, a nie skupiać się na jakby świecie zewnętrznym, na sobie. A zobacz jeszcze, jaki będzie stosunek człowieka do zwierząt. Do zwierząt domowych. Takie, mam na myśli te koty, psy, chomiki, To jest rybki. dziwne, ale w tej przestrzeni wyżej ja nie widzę, żeby to się przyniosło. Tak, a stosunek do tych zwierząt hodowlanych, jaki będzie? Do tych, które są zjadane. Też nie będzie. To się jakby nie przyniesie. Nie widzę tego w ogóle, dlatego mówiłam, że odżywianie jest jakby na roślinności. Bo te zwierzęta, czy nawet domowe, czy te, o które Pani pyta, one są w tej niższej, w tej ciemnej przestrzeni. A miasta? Tutaj te grzyby i pięknie i tak dalej, wszystko płynie, no, są jakieś tam komunikacja, połączenia, ale bardziej taka lotna nad ziemią w tych miastach u góry, a na dole więcej na przykład dronów widzę. Ale będą miasta? Czy to będą Zniszczone takie... mocno. To już Ale w tej będą jasnej resztki. przestrzeni, czy W będą jasnej miasta? też mogą być, tak. Też mogą być, ale wszystko jest takie piękne. I miasta mi przypominają bardzo, jak jest coś nazywane miastem, to jest to taka konstrukcja, która też gdzieś jakby wisi, się unosi. Przypomina mi to bardzo styl marokański trochę, no nawet bardzo, w tych po prostu budowlach, w tych zaokrągleniach i w takich jakby poziomach tego, co tutaj widzę przed sobą. A wejdź do takiego domu grzyba. No jestem. Mieszka tam ktoś, czy to jest pusty dom na razie? Pusty, ale dziwnie, że to wszystko wiruje. Co wiruje? Obraca się jakby. Ale dom się obraca, Dziwne. czy co? To jest jakieś wrażenie, jak się jest w tym domu. Być może nie jestem dostosowana jakby, To że energia tam tak chyba wiruje? tak. Mhm.
Czy są tam jakieś sprzęty, meble? Meble tak, sprzęty elektroniczne nie. Nie są potrzebne. Są jakieś pomieszczenia? Czy to jest jedno pomieszczenie? Jest okrągłe. Jak się wejdzie, to jest taki, niby jest pomieszczenie jedno, ale tworzy jakiś taki podział, bo jak większa rodzina mieszka, to tak jakby można było powiedzieć, że każdy ma swój kąt, ale ten kąt jakby się, to tak jakby sobie wewnątrz domu każdy kreował swój fragment i swoją tą. Jak ja wejdę tutaj do środka, powiedzmy, jestem tutaj jakby domownikiem tego domu, no mieszkańcem, przepraszam, tego domu, to mam wykreowany fragment przestrzeni dla siebie i widzę dla siebie. Jak ktoś inny wejdzie, to już nie widzi mojego fragmentu, tylko widzi swój własny jakby fragment domu. A możliwość jest spotykania się nie w środku, tylko na zewnątrz, jakby wszyscy się spotykali. To jest dziwne. Ale dom służy do tego, żeby każdy miał też jakby odpoczynku i jakby kawałek swojej przestrzeni, a tak jakby na zewnątrz ta przestrzeń była wspólna i tutaj się wszyscy widzimy, a w domu mamy więcej spokoju i jest troszkę izolacji. I dlatego ten dom wiruje, chyba że to jest jakaś dziwna taka kreacja, że każdy tworzy jakby swoje. To jest dziwne, że ja w domu będąc nie widzę swoich dzieci, tylko jestem tutaj, żeby jakby odpocząć, bądź chwilowo spędzić czas, ale nikt mi nie przeszkadza w tym domu. Jestem na zewnątrz, jesteśmy wszyscy razem. Ludzie więcej czasu spędzają na zewnątrz niż w tych domach. Mhm. Czy No to istnieje jest jakaś dziwne. własność? No na papierze nie, ale jak ktoś ma ten dom, sobie go wytworzy, zrobi czy zbuduje, no to on jest jakby, no powiedzmy, przypisany do danej osoby i inna rodzina ci tutaj nie wyjdzie. Jest jakby zachowane prawo, nie wiem czy to prawem można nazwać, nie wiem, terytorialnym, jakiegoś zajęcia czy przywłaszczenia, można by też tak nazwać, ale to jest, mówię, samemu najpierw sobie trzeba to stworzyć. Jest tak, że będzie coś tam stało, to weźmiesz. Nie ma. Samemu trzeba wszystko zrobić. To tak wygląda, jakbyś opisywała świat subtelny, Tak to niematerialny. wygląda. No tak to wygląda. Można było to porównać do Złotego Miasta, Złotej Przestrzeni, Złotego Miasta. Cały czas mi to właśnie te mosty, to jest najważniejsza rzecz, te mosty. A przyroda? Jak wygląda? Czy są lasy, rzeki, jeziora, morza? Są, tylko to wszystko w tej przestrzeni wygląda jak to powiedzieć? Kolory są zrównoważone, nie ma takiej intensywności jak my teraz to mamy. Są, mówię, przyroda jest, nie w takiej intensywności. I do czego jeszcze zmierzam? Być może opisuję właśnie tę subtelną przestrzeń, ale do czego zmierzam? Że osoby będzie można tam iść samemu z własnego wyboru. Jest nie z przymusu. Dlatego mówiłam o tym wchodzeniu kiedyś na tą górę, że jeszcze nikt nie wchodzi. Ale te mosty się tworzą i ta góra jakby się otwiera, będzie można iść. Jeżeli ktoś będzie chciał, będzie mógł tam iść. Czyli z własnej woli będzie mógł być w materialnej przestrzeni i w subtelnej przestrzeni. Tak jakby to wygląda. przenosić Tylko, że... się przez wymiary. Tak, tylko materialna jest trudna. Jak ktoś już wejdzie, przejdzie przez ten most, te mosty są otwarte. Może zawsze zejść z powrotem jakby do tej jakby w drugą stronę, ale nie widzę, żeby ktokolwiek chciał wracać. A zobacz, czy ta ciemna przestrzeń jest materialna, czy też subtelna? Materialna, ja bym powiedziała, że materialna nadal. Ona nie jest przyjazna, ona jest taka zniszczona, zdegradowana, taka śmieciowa, można to nazwać. To jak wygląda życie w tej ciemnej przestrzeni? Odrodzenie się jakby z popiołu, wygrzebywanie się z popiołu, tak jak Feniks. Można się odrodzić tutaj, ale to zajmie długi, długi czas.
Ta przestrzeń jest trudna, jest na wykończeniu już takim całkowitym, bym to nazwała. Nie ma tu radości, radości zero. Nie czuję, żeby też jakieś choroby były, ale jak to by powiedzieć? Żeby to porównać. Do wybuchu jakiegoś można to porównać, gdzie jest popiół i resztki jakieś pozostają, a człowiek w tym musi się odnaleźć i przetrwać. To jest coś takiego. Aczkolwiek będą osoby, które będą chciały jakby odbudowywać tą przestrzeń, ale słabo to widzę. Taki, jak ktoś widział ten film Mad Max, to z tym mi się kojarzy, z taką walką, jest taka trochę nicość i już ta walka w sumie tak minęła i tylko jest to, co pozostało jak gdyby po tej walce. Walka była 20 lat jakby wstecz patrzeć, od tego punktu, gdzie jestem. Ale i tak ostatecznie ta transformacja będzie tam przebiegała, transformacja świadomości, o tym mówię. I są mosty otwarte, którymi będzie można przejść. I to, co mówiłam, to wchodzenie po górę i te mosty, to jest tak, że most już jest otwarty i już my wchodzimy. Nie, my idąc do góry, te mosty się tworzą przed nami, a potem już zostaną. 20 lat te mosty teraz będą się tworzyły. Dla tych osób, które będą chciały iść, bo te mosty nie są proste, one są takie po łuku. To jest też ciekawe, po łuku do jakiegoś miejsca, do źródła, do centrum, do czegoś takiego, gdzie my będziemy tworzyć jakby tą energię tego centrum, powiedzmy. Naszą świadomością otwieramy te mosty i ta przestrzeń już w sumie jakaś tam się też będzie tworzyła razem z przejściem z tym mostem. Tak to wygląda. Czyli kiedy nasza świadomość się podwyższa, poszerza, to dopiero możemy przejść przez ten most, bo on się utworzy dla nas. Tak, bez strachu, bez lęku, bez jakichś obaw, tylko w miłości i w zaufaniu jakby sobie i całemu jakby temu procesowi. Mieć pewność, że tu, gdzie zmierzamy, jest jakby właściwy po prostu kierunek i to jest nasza droga. To jest nasze, nie wiem, przeznaczenie, to czego pragniemy. Nie dajemy się wybijać z tego jakby temu, co jest na zewnątrz. To trochę też mi przypomina to, co Straż Normalna na przykład robił. Już mówię dlaczego, bo ja mówiłam, można iść i jakby jak iść jest się w tej przestrzeni i można też wrócić w tą samą przestrzeń tym mostem, tylko wtedy znowu ma się to ciało, nie? A tutaj dla mnie to też wygląda jak ciało, bo nie wygląda tylko jak dusza, że ma światło, nie, też jest jakiś zarys, więc dlatego to jest może takie zmylne dla mnie, ta przestrzeń złota. Czyli za 20 lat ten świat będzie taki ponury, czarny i nieszczęśliwy? Materialny świat? Czy ty też patrzysz teraz na poziom energetyczny? Bo czasami trudno jest to odróżnić. Trudno mi jest, powiem szczerze, rozróżnić. Bardzo trudno. Tak. Bo tak jak opowiadasz, to prawdopodobnie jest to ten drugi poziom, ale też energetyczny, subtelny, w którym ciała subtelne utkną na przykład, czy zostaną. No to zobaczmy jeszcze coś, żeby ale tak jeszcze się upewnić w tej ciemnej ale przestrzeni. jeszcze jedną mam, no właśnie patrzę, jedną mam właśnie ważną informację. Nie czuję, żeby wcielanie było już potem przymusowe. Nie czuję tego. Nawet w tej ciemnej przestrzeni. To tak jakby można się zatrzymać w czasie i tam utknąć, bądź też jakby odejść. Nie czuję, tak jakby ten proces się zatrzymał, tego wcielania i tego koła. To będzie zatrzymane w końcu. Dlaczego? Czy istoty, które tutaj teraz prowadzą jakby ten proces reinkarnacji odejdą? Proszę zauważyć, ja mówiłam o wkurczeniu się, nie na początku, że ta ciemna przestrzeń później i tak zniknie. To jest takie coś nastąpi. Jeszcze raz do tego to porównam.
Ja mówiłam wcześniej, że ta ciemna przestrzeń, ona się będzie obkurczać, tak jakby zanikać z czasem, po to, żeby ta jasna mogła się całkowicie jakby rozprzestrzenić i jakby to taki proces się pokazuje jakby zamknięcie kielicha kwiata, zostanie do środka i potem otwieranie, ale jakby z drugiej strony, nie? Że znowu ten kielich się potem otwiera, bo on już w sumie częściowo jest i wypełnia wtedy całość, to jasne światło. Taki proces jakby zasania z otworzeniem, z rozkwitem, z rozchyleniem z tego, co już te osoby, które przechodzą przez te mosty, będą tam dalej tworzyły. To jest piękne. Ale to nastąpi później, nie za 20 lat, Nie, tak? później. W następnej erze, epoce. Osoby, które teraz tego, muszę ci powiedzieć, że osoby, które teraz tego będą słuchały, żeby sobie zdawały sprawę z tego, że biorą udział w tej transformacji, są jej częścią i to one ją tworzą. My tworzymy tą transformację też i ta nasza świadomość to, że jesteśmy w sobie i jakim człowiekiem jesteśmy, kim jesteśmy i co robimy. To my tą transformację tworzymy. Bierzemy w niej udział, ale mamy możliwość tworzenia, o tak powinnam powiedzieć. Mamy wybór. A zobacz, co się stanie z tymi, którzy zarządzają w tej chwili Ziemią. Obumarcie albo ucieczka, jakiś zanik, wyrzucenie z tej przestrzeni. A co spowoduje ich wyrzucenie? Wzrost świadomości? Tak, i obkurczanie się tej ciemnej przestrzeni, o której cały czas mówię. Nie będzie dla nich tutaj miejsca po prostu. Bo im więcej ludzi jest wolnych, świadomych, nie dających się ich manipulacjom, tym oni mają coraz mniejsze szanse, mniejsze. Nawet im nic nie daje. Jakby i te formy, które tworzą, te sztuczne, to nazwijmy to klony, czy jakieś próby jakiejś takiej manipulacji duszy, kopiowania tych dusz, bądź jakieś takie dziwne stwory, które są poza czymś, co zostało stworzone jakby w naturalny sposób, to pomiera wszystko. Coś, co zostało, nazwijmy to w cudzysłowie, sztuczne, wytworzone, to nie ma racji bytu w tej przestrzeni. Ale w tej ciemnej to zostaje zniszczone. I po to cały czas była ta walka też do tej pory, no i jeszcze będzie trwała, ale do tej pory do 2024 roku, nazwijmy, ta walka, żeby jak najbardziej tych ludzi zmanipulować i być poddanym im, żeby ludzie nie byli wolni, nie uczestniczyli w tym procesie transformacji. O to tu chodzi. Te wszystkie działania, które mają na celu zniewolenia ludzi i tak dalej, które były robione do tej pory, do 2024 roku. Jeszcze dalej przez te 20 lat jakieś tam próby będą, ale one już nie będą na taką skalę, jak to, co wydarzyło się do tej pory. O manipulacje biologiczne chodzi mi najbardziej. Wpływanie na zmianę DNA, RNA. O to mi tutaj chodzi. Jeszcze tylko powiem, że przez 20 lat może się pojawiać, przynajmniej przez te istoty, gnębienie ludzi i jakieś takie różne sytuacje, ale mówię, im człowiek ma wyższą świadomość, już zaczyna wchodzić na tą górę, tym jest dla nich bardziej nietykalne. Już nic nie mogą zrobić. Tak, żeby jak już ktoś już zacznie iść, żeby takiego człowieka całkowicie zdjąć z tej drogi, czy z tego mostu i go gdzieś tam rzucić z powrotem w tą przestrzeń. No nie ma takiej opcji.
Czyli 20 lat transformacji siebie Tak, czeka nas, tak? dokładnie 20 tak. lat transformacji siebie w ogniu. Jest to proces. Nie wiem, czy mogę chciałam jeszcze dodać, co na Ziemi w sumie będzie się działo, bo transformacja człowieka to jedno, a te wydarzenia, no mówię, mają też na celu właśnie, mówię, jeszcze takie próby trochę zniewolenia tych ludzi, ale też we wywoływaniu strachu. Jak oni bezpośrednio na przykład też nie mogą strachu wywoływać, jakby 1 na 1, to dają jakieś masowe jakieś takie uderzenia, żeby jakby z innej strony ten strach przyszedł. Ale mówię, zachowywać spokój, tu już jest trzęsienie ziemi, tu są jakieś erupcje, tu jest wichura, zachowujemy spokój, nas nic nie dotknie wtedy. I tak jak później będziemy tak jakby wspólnie, razem, tak możemy teraz być razem, troszczyć się o siebie. Adriano, czy jeszcze chciałabyś coś dodać? Jeszcze coś widzisz istotnego na ten moment? Nie, przy tej sesji to wszystko, bo to bardziej te pozytywne chciałam przekazać informacje. Dobrze, rozłącz się teraz. Spokój, jeszcze raz spokój. Ciekawe, że jak ktoś będzie chciał zejść, będzie mógł wejść. Może będzie do zrobienia, wrócić do tej przestrzeni, dopóki ona będzie istniała, o tej ciemniejszej, przez te mosty, bo te mosty jakby będą. Mosty dopiero znikną, jak ta ciemna przestrzeń zniknie. Czyli można być tu i tu, tak jak Saint-Germain robił. To jest coś takiego, z tym mi się to kojarzy, że można być w tej przestrzeni, ale jak się chce, to można zejść do tej przestrzeni, do tej materialnej. A ta przestrzeń, która będzie właśnie wyżej, to bardzo przypomina przestrzeń, w której pierwotnie my, dusze, zostaliśmy jakby żyliśmy. Nasz dom, nasze źródło, to jest coś takiego. Mhm. Tylko jakby sami, to jakbyśmy przyciągnęli fragmenty źródła i sami zaczynali tworzyć w tej przestrzeni, w tej jakby wyżej. Kiedyś jak ktoś takie złote miasto opisywał, mi się bardzo z tym kojarzy. Te złote miasta, czy latające miasta, czy coś takiego. To mi się to z tym kojarzy. To jest, ja nie wiem, czy to nie jest to, o czym opowiadałam, czy to tak może wyglądać. Tak jakby miasto nad miastem. I ta przestrzeń nad przestrzenią, tak? Przez które mosty będą złote, czy takie po łuku i będzie można sobie przechodzić przez nie. Ale to nie dla każdego, bo osoby, które zostaną jakby niżej, one nie wejdą, bo one nawet, bo to jest teraz ten czas, tak? Kiedy wchodzimy na tą górę. To mi się pokrywa z tym, co mówiłam, że wchodzimy na górę w jakiejś tam sesji, jednej z ostatnich, że jeszcze nie zaczęliśmy, ale teraz będziemy mieli możliwość wchodzenia na tą górę, to jest to. W sekrecie Szambali też mówiłam, że trzeba zachowywać spokój w sobie, to jest cały sekret, ten pion, ten spokój. Nie dać się tutaj porywać przez ten sztorm, który jakby nas otacza. To jest cały sekret. To jest bardzo Ciekawa trudne. jestem, po co będą schodzić niżej. Czy kogoś, żeby komuś pomóc i wyciągnąć? Być może, Bo tak ale właściwie to nie będzie sensu, żeby schodzić tam. być może, tak, ale też mówiłam, że mało, ja nie widzę, żeby tak chętnie schodzili, nie? Z powrotem mało. Mhm. Ale jak ktoś kogoś będzie, nie wiem, szukał, czy będzie chciał mu pomóc, dlaczego nie? Mhm. Tylko, że to też będzie nasz wybór, nie? Bo ja na przykład teraz mogę wchodzić na tą górę, ale mówię, można być i tam, i wtedy wrócić. To nie jest tak, że jak ktoś wchodzi na tą górę, zawsze można zmienić jakby, no i zdecydować, że jednak zostajemy tutaj. To nie jest tak, że ma się obowiązek, że jak już teraz zaczniemy transformację, że nie będziemy mogli tutaj wracać. No będziemy mogli jednak wracać. Dziwne to jest i piękne zarazem. Energia była piękna, tylko takie to jest teraz na tą chwilę może być bardzo niezrozumiałe. Ciężkie do wyobrażenia, no jak jakieś drugie miasto, latające, jakieś domy, grzyby. No, żyją w tej chwili z czwartego okresu, czyli 9 okresu ludzie żyjący na Ziemi teraz nie doświadczyli. Nie doświadczyli być może w innych życiach, ale teraz mogą żyć i żyją z 4 okresu. Z 3 raczej nie. A jest 9 okresów, więc 4, 5, 6, 7, 8 się skończył teraz w lutym 24.
I zaczął się 9. okres transformacji i to jest ogień. Więc to jest taki czas, czy chcemy, czy nie chcemy, będzie nas ten czas transformował. Wszystkich. Wszystkich, tak. Tak, do tej pory to jeszcze się jakby dało z tymi, żyć w tym strachu, ze strachem, z tymi wszystkimi naszymi osądami, ocenami, zawiścią, złością i takim poczuciem izolacji, a teraz już się nie da, więc trzeba to będzie z tego się porozbierać, powyrzucać to z siebie i przejść jakby na stronę jedności, miłości, a raczej tej harmonii i równowagi i spokoju. Harmonii, równowagi i spokoju, żeby znowu to jakieś ekstremum nie było takie zrównoważenie w sobie tych pierwiastków yin, yang, żeby były w równowadze. No dobrze, to jestem Ci wdzięczna za piękną sesję. Wdzięczna.